Dzisiaj przyjrzymy się bliżej postaci, którą chyba każdy zna. Ale czy na pewno? Będziemy śledzić niezwykłą, trwającą 1700 lat podróż. Od prawdziwego świętego do Santa Clausa. Zapnijcie pasy, bo to historia pełna zwrotów akcji. No właśnie, spójrzcie na to. Po prawej mamy surowego, bizantyjskiego biskupa, po lewej wesołego, puszystego pana w czerwonym kubraczku. Jak to w ogóle możliwe, że ten pierwszy stał się tym drugim? Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie i to daleko. Okej, zacznijmy od początku. Od człowieka z krwi i kości. Zanim pojawiła się legenda, był Mikołaj, historyczna postać, biskup, który żył i działał w Cesarstwie Rzymskim. Mówimy o końcówce III wieku naszej ery. Wtedy to, w miejscowości Patara na terenie dzisiejszej Turcji, urodził się Mikołaj. Później został biskupem w Mirze, ważnym portu. No i kluczowa data, 6 grudnia. To dzień jego śmierci, który stał się jego świętem. I co najważniejsze, historycy są co do tego zgodni, Mikołaj naprawdę istniał, pochodził z bogatej rodziny, a po śmierci rodziców odziedziczył spory majątek. I co z nim zrobił? Cóż, postanowił potajemnie pomagać biednym. Ta właśnie cecha, ta jego dyskretna hojność, stała się fundamentem pod całą przyszłą legendę. I tu zaczyna się dziać magia. Bo ta reputacja dobrego, hojnego człowieka zaczęła żyć własnym życiem. Ludzie zaczęli opowiadać sobie o nim historie. Historie, które z czasem stawały się coraz bardziej niesamowite. Ta najbardziej znana, fundamentalna opowieść dotyczy pewnego ojca. Był tak biedny, że nie miał pieniędzy na posag dla swoich 3 córek, a w tamtych czasach oznaczało to dla nich straszną przyszłość, być może nawet sprzedanie do domu publicznego. Sytuacja była dramatyczna. I wtedy, pod osłoną nocy, ktoś wrzucił przez okno sakiewkę ze złotem. Wystarczyło na posag dla pierwszej córki. Następnej nocy sytuacja się powtórzyła. Za 3. razem ojciec postanowił zaczaić się na tajemniczego darczyńca. Okazał się nim właśnie biskup Mikołaj. To jest ten moment, w którym narodził się archetyp anonimowego dobroczyńcy. Ale uwaga, Mikołaj to nie był tylko święty od prezentów. Z czasem jego legenda rosła w siłę. Miał uspokajać sztormy na morzu, więc stał się patronem żeglarzy. Miał cudownie rozmnożyć zboże w czasie głodu, a nawet powstrzymać egzekucje niesłusznie skazanych. Był postrzegany jako potężny obrońca i cudotwórca. No dobrze, to teraz spójrzmy, jak ta historia zaczęła podróżować. Kult Mikołaja opuścił Bizancjum i ruszył na podbój Europy, a stamtąd przez ocean do Ameryki. I na każdym etapie tej podróży zmieniał się nie do poznania. Na wschodzie jego kult był potężny już od V wieku, ale prawdziwy przełom na zachodzie nastąpił w 1088 roku. Wtedy to włoskie kupcy, powiedzmy, przenieśli jego relikwie z Miry do Bari. To wydarzenie sprawiło, że Mikołaj stał się prawdziwą gwiazdą w całej Europie. Co ciekawe, w niektórych miejscach jego wizerunek pozostał bardzo bliski oryginałowi. Najlepszym przykładem jest Holandia i postać Sinterklasa, który do dziś wygląda jak biskup, nosi mitrę i pastorał. To taka trochę kapsuła czasu. I właśnie ten holenderski Sinterklaas stał się mostem do Nowego Świata. Kiedy holenderscy osadnicy przybyli do Ameryki, przywieźli ze sobą swoją tradycję. A tam, na nowym gruncie, Sinterklaas zaczął ewoluować w kogoś zupełnie nowego, w Santa Clausa, który porzucił strój biskupa na rzecz futrzanego płaszcza i sań. Oczywiście ta ewolucja nie zawsze była prosta. Weźmy na przykład tradycyjnego pomocnika Sinterklaasa, czyli Zwarte Piet, Czarnego Piotrusia. Dziś ta postać budzi ogromne kontrowersje. Dla wielu krytyków jest to po prostu rasistowska karykatura, która nie ma miejsca we współczesnym świecie. Z drugiej strony obrońcy tradycji argumentują, że to nieszkodliwy element folkloru i zabawy dla dzieci. Niezależnie od tego, po której stronie ktoś stoi, ta debata doskonale pokazuje, jak dawne zwyczaje są nieustannie przewartościowywane przez zmieniające się społeczeństwa. Ale największa, wręcz rewolucyjna zmiana miała dopiero nadejść i wydarzyła się w Ameryce w XIX i XX wieku. To tam święty został na nowo wymyślony i przekształcony w globalną ikonę popkultury i handlu.
Można powiedzieć, że współczesnego Mikołaja zbudowały 3 osoby. Najpierw Clement Moore napisał wiersz, który dał mu sanie i renifery. Potem rysownik Thomas Nast nadał mu wygląd i umieścił go na biegunie północnym. A na końcu Haddon Sundblom w reklamach Coca-Coli nadał mu ostateczny szlif i wypromował na cały świat. To właśnie Nast, nazywany ojcem amerykańskiej kreskówki, jest odpowiedzialny za całą mitologię, którą dziś kojarzymy. Warsztat z elfami, dom na biegunie północnym, no i ta słynna lista grzecznych i niegrzecznych dzieci, to wszystko jego pomysły, które publikował w popularnym tygodniku. I wreszcie Coca-Cola, trzeba to jasno powiedzieć. Oni nie wymyślili czerwonego stroju, ale to, co zrobili, było absolutnym majstersztykiem marketingowym. Przez dekady w swoich kampaniach reklamowych utrwalali wizerunek ciepłego, ludzkiego, jowialnego staruszka, a przy okazji genialnie połączyli zimowy symbol z piciem zimnego napoju, podbijając sprzedaż poza letnim sezonem. Kiedy spojrzymy na to z dystansu, to podróż jest naprawdę niesamowita. Od historycznego biskupa z Miry, który dyskretnie pomagał biednym, przez potężnego patrona i cudotwórcę, aż po globalny symbol komercji i świątecznej atmosfery. To opowieść, która mówi o nas samych i o tym, jak zmienia się nasza kultura. I to wszystko zostawia nas z jednym naprawdę frapującym pytaniem. Skoro postać Mikołaja tak bardzo się zmieniła przez ostatnie 17 stuleci, to jak myślicie, będzie wyglądać za następne 100 lat?